Ben i Ara. Ta praca nie jest w połowie gotowa do obrony. Trochę ją poprawiłem. Gówno, prawda? Słucham? Oboje wiemy, że to gówno. Pomysł jest dobry. Wiem, że o wiele przyjemniej snuć teorie, niż siedzieć przy komputerze i nadawać im sens. Potrzebuję czasu. To twój 7. rok. Czas się skończył. Jeśli nie obronisz się w terminie, twoje studia zostaną unieważnione. Argumentacja i dialektyka nie są złe. Zarys filozoficznego szerzenia się kalwinizmu w Europie Zachodniej. Skupiam się na tym, jak idea predestynacji ukształtowała społeczeństwo oraz politykę czy kulturę. Rozumiem, ale musisz zacząć coś robić. Może upiekło ci się z magisterką, ale tutaj to się nie sprawdzi. Skup się i wracaj do pracy. Ty zacząłeś. Nie, to ty zaczęłaś. Przestańcie. Bądź dla niej miły, to dziewczynka. Ale ona zaczęła. Wypij swój sok. Chcę inny. Wystarczy. Ara, jedzenie gotowe? Prawie. Dała nam ostatnio pączki. Czemu kłamiesz? Wiesz, co Allah myśli o kłamstwie? Rozmawiałam z twoją babką. Cały czas o ciebie pyta. Kiedy do niej zadzwonisz? Ciągle tylko pyta o wnuki. Później zadzwonię. Dzwoniła matka Najiba i nalega, żebyś przyszła na obiad. To nie najlepszy moment. A kiedy będzie dobry? Facet jak Najib nie będzie za tobą wiecznie latał. Musisz zacząć udzielać się w naszej społeczności. Skończyłaś na dziś? Dopiero zaczęłam sprawdzać. Chciałabym dzisiaj coś jeszcze zrobić. Odpocznij, wróć do tego jutro. Mamo, dla własnego dobra. Pismo mówi: duszo uspokojona, wróć do swojego Pana zadowolona. Więc co mam zrobić? Twoja przyjaciółka nie ma dzisiaj wystawy? Zrób sobie wolne i idź ją wesprzeć. Sasza mnie nie potrzebuje. Możesz przestać? Idź tam, choćby z ciekawości. Przejmuję się tym, bo to moja ostatnia praca na studiach. Dasz temu za dużo władzy, to przejmie nad tobą kontrolę. Idź na wystawę. Cześć. Jak praca? Powoli. Będziesz pracował całą noc? Nie wiem, pewnie tak. Niedzielna rodzinna kolacja nadal aktualna? Niestety muszę odpuścić. Przestań się umartwiać. Jakbyś chciał, to byś przyszedł. Marnujesz czas na doktorat, który jest bezwartościowy. Nie musiałaś tego mówić. Boisz się prawdziwego świata. A czym on jest? Znowu to samo? Powiedz. Dla ciebie korporacje to prawdziwy świat?
Wyleczysz raka swoim dyplomem z zarządzania? Chyba wyskoczę dziś wieczorem z Manim. W porządku? Serio pytasz? Ludzie się zmieniają. A ja nie potrzebuję więcej problemów w życiu, więc tak, pytam na poważnie. Taki był układ. Możemy spotykać się z kim chcemy. Nazwisko? Vivian. Zapraszam. Nazwisko? Ara Jalali. Przyjaciółka Saszy. Tak, zapraszam. Nie myślałam, że przyjdziesz. Wyglądasz pięknie. Dziękuję. Cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Wiesz, kto dzisiaj tu będzie? Który tym razem? Jean-Marc, oczywiście. Mój Francuzik. Co u ciebie? U mnie? Nie udawaj. Nie mam na to czasu. Zrób tak, żebyś go miała. Chcesz szampana? Nie, ale lubię jego zapach. Uwielbiam cię. Przepraszam, masz kupca. O czym myślałaś? Słucham? O czym myślałaś, kiedy zrobiono ci to zdjęcie? Nie wiem. Przyjaciółka je zrobiła. To bardziej jej zasługa. Nie odpowiedziałaś na pytanie. Pewnie o niczym. Dzień był zimny i wietrzny. Patrzyłam tylko na chmury. Niemożliwe. Nie da się tak. Przepraszam? Może myślałaś o tym, jak ci zimno, albo jak to zdjęcie wyjdzie twojej przyjaciółce. To taki zwrot. Dlaczego nie powiedziałaś, że twój umysł błądził? Zwrot myślałam o niczym jest niedokładny. Bierzesz rzeczy całkiem dosłownie. Jesteśmy na tej samej uczelni. Studiujemy na jednym wydziale. Ben Johnson. Niesamowite zdjęcie. Wszyscy zachwycają się twoim dyplomem. Zamierzasz się bronić? Czy kiedykolwiek będę gotowa? A ty? Jestem bardzo opóźniony. To było pomocne. Co? Nasza wcześniejsza rozmowa. O nicości. Dziękuję. Masz 5 minut? Chcę podzielić się kilkoma pomysłami. Pewnie. Piszę o koncepcie przeznaczenia i naukach Kalwina o predestynacji. Jak wpłynęły na wschodnią filozofię? W czym kłopot? Stworzyłem listę lektur, przeprowadziłem wszystkie badania, ale mój pierwszy szkic jest do bani. Nie konsultowałeś się z promotorem? Mniej więcej. Uważam, że filozofia polega bardziej na mówieniu i wypluwaniu prawd. Za długo zwlekasz. Skąd wiesz? Jesteś na ostatnim etapie studiów doktoranckich. Musiałeś napisać pracę magisterską na tyle dobrą, aby się tu dostać. To prawda. Więc prawdopodobnie odwlekasz to w czasie. A twoja? Praca doktorska? Tak.
Jest o kameruńskiej filozofii sprzed kolonizacji. Jak ich idee mogły wyglądać bez ingerencji Europejczyków? To jak próba odplątania winorośli od drzewa. I jakby wyglądały? Lepiej? To subiektywne. Wierzę, że myśl najlepiej rozwija się w niewoli, więc pod pewnym względem tak, lepiej. A co z tobą i Kalwinem? Czy nie byłoby lepiej, gdyby się nie pojawił? Albo gdyby jego nauki nigdy się nie przyjęły? Nie wiem. Nigdy nie rozważałem tego tematu. Nie masz zdania na temat tego, jak ten ruch wpłynął na twoją religię? Jestem agnostykiem. Nie mam religii. To chyba nie zaskoczenie. Większość wydziału jest taka. Nie wszyscy. Przepraszam. Nie jestem religijny, ale myślę, że reformacja była bardziej związana z wolnością od Rzymu i papieża. Mam na myśli króla Henryka. To nie miało nic wspólnego z Bogiem, on po prostu chciał rozwodu. Może rozdział od papiestwa był dobry. Kto teraz chce być katolikiem? Muszę uciekać. Miło było. Nawzajem. Może się jeszcze spotkamy. Dasz mi swój numer? Pewnie. Podaj mi swój. Prześlę ci go. Po prostu go wpisz. Proszę. Miło było. Mnie również. Nie zapomnij o obiedzie u rodziców Najiba. Wiem, że mnie słyszysz. Zanim głupiec nauczy się gry, inni gracze już się rozproszą. Afrykańskie przysłowie. Wracaj do pisania. Dzięki. Może wymienimy się jutro pomysłami. Allahu Akbar. Moja wiara była dla mnie źródłem siły i spokoju, jak koło ratunkowe. Ratuje mnie przed utonięciem, gdy jestem na dnie. Dlatego bycie czystym przed Allahem jest tak ważne. Stworzono nas, by pragnąć Boga, ale to nasze zadanie, aby ciało i umysł połączyły się z Allahem. W zeszły piątek rozmawialiśmy o tym, jak święty prorok powiedział: największym skarbem jest posłuszna żona o dobrym sercu, aby jej mąż cieszył się na jej widok. Kiedy męża nie ma w domu, ona chroni swoją czystość. Jednocześnie czuję, że Bóg chce, abyśmy odkrywali świat. To duża część naszej wspólnej relacji. Halo? Doktor Jalali? Jeszcze nie. Możesz wpaść do meczetu po obrus, który pożyczyłam mamie Najiba? Dobrze. Pójdziesz do nich na obiad? Mądry człowiek, gdy nadużywa ignorancji, sam jest ignorantem. Kameruńskie przysłowie. Kawa? Przemyślę to, muszę kończyć. Kocham cię. W tym tygodniu odprawiamy modlitwę z rodziną Najiba. Mama. Dla ciebie.
Poczyniłeś jakieś postępy? Zacząłem drugi konspekt zeszłej nocy. Dopiero teraz? Wiem. Oszalałeś. Pisałem cały poranek i skończyłem 10 stron. Ze 150? Nie powinieneś wstawać od biurka. Lepiej pracuję pod presją. Może ustaw sobie przypomnienie. Alarm w telefonie. Dlaczego wybrałaś taki temat pracy? Przez własne przeżycia. Moja babcia zawsze mówiła o cyklu ludzkiej duszy. Dopiero na studiach zdałam sobie sprawę, że w ten sposób moi ludzie zachowywali swoje filozofie. Wiele z nich przetrwało. Mimo że kraj został schrystianizowany, ludzie nadal praktykują jakąś formę kultu przodków. Co mówią o cyklu duszy? Moje plemię wierzy, że dusza jest zgrana ze światem, a głównie z oceanem, że duchy naszych przodków żyją na morzu. Ci dobrzy są pośrednikami między nami a Bogiem. Też w to wierzysz? Wierzę, że po śmierci dusza odchodzi w jakiś etap pośredni. Dusze dobrych ludzi są w stanie raju w oczekiwaniu na dzień ostateczny. A co ze złymi? Dla nich nie jest tak miło. Czy w Kamerunie jest wielu muzułmanów? Trochę. Dorastałam jako chrześcijanka. Później moja mama wyszła za mąż za mojego ojczyma, który jest muzułmaninem, i się nawróciliśmy. Był Amerykaninem odwiedzającym Afrykę, misjonarzem, prawnikiem. Ale was nawrócił. Nie był oficjalnym misjonarzem. Poznałaś swojego biologicznego ojca? Zmarł, gdy byłam dzieckiem. A mój ojczym kilka lat temu. Przykro mi. Pora wracać do pracy. Minęły jakieś 2 minuty. Tyle, ile powinno. Wracaj pisać. Nie chcę mieć na sumieniu twojej porażki. Spotkamy się jutro? Jeśli znajdę czas. Cześć. Źle wyglądasz. Siadaj. Najib przyszedł dziś z ojcem. Pan Sayed zawarł partnerstwo, a Najib będzie jego wspólnikiem, gdy zda egzamin adwokacki. Nieźle. Wiesz, po co dziś przyszli? Myślałam, że uda mi się uniknąć tego tematu. Najib jest gorącym towarem i nie będzie długo dostępny. Mamo, nawet nie interesujesz się mężczyznami. Ciężko znaleźć kogoś interesującego. Tyle lat na studiach i nikt cię nie zainteresował? Co z tego? A lubisz mężczyzn? Tak. Warto dać mu szansę, najwyższa pora. Jak skończę doktorat, to się tym zajmę. W tym tkwi problem. Traktujesz miłość jak zadanie, z którym trzeba sobie poradzić. Jutro śpimy u mnie. Dlaczego? Bo jest tam czysto. Rodzice zrobili ci przysługę, dając ci to mieszkanie. Mógłbyś chociaż trzymać w nim porządek. Posprzątam, jak to nadrobię. Jak dla mnie zrobiłeś już wystarczająco. Muszę to skończyć.
Serio? Broń Boże, żebyśmy uprawiali seks. Idę do Maniego. Twoja kawa. Dzięki. Usiądziemy w środku? Siedziałem cały dzień, może się przejdziemy. Nigdy nie opowiadałeś o swojej rodzinie. Co byś chciała wiedzieć? Skąd jesteś? Urodziłem się w Teksasie. Gdy mama odeszła z sił powietrznych, przeprowadziłem się do Seattle. Tylko ty i mama? I macocha. Mama jest lesbijką. Zrozumiałam. Nigdy nie poznałeś taty? Był złym człowiekiem. Mocno nas straumatyzował. Kiedyś tak mocno nas pobił, że mama chwyciła mnie i uciekła. Przykro mi. Zdarza się. Nie sądzę, że takie rzeczy się po prostu dzieją. Już umiem o tym rozmawiać. To zdaje się teraz jak zły sen. Wtedy straciłeś wiarę? W Boga? Nigdy jej nie miałem. Rodzice nie byli chrześcijanami? Nie, dziadkowie też byli ateistami. Jestem sceptykiem w trzecim pokoleniu. Zawsze wątpiłeś? Wierzyłem, że cokolwiek ludzie mówią o Bogu jest niepewne. Jesteś agnostykiem pierwszego pokolenia, bo rodzice byli ateistami. Wierzyli w to, co ja. Powiedziałeś, że byli ateistami. Oni nie są niepewni. Są pewni, że Bóg nie istnieje. Są poziomy ateizmu. Na którym jesteś? Lekkim. Było dziwnie, jak mama się ujawniła? Na początku tak, ale była bardzo szczęśliwa. Nie obchodziła mnie jej orientacja. Ciekawe, czy czułbyś się tak samo w Teksasie. Miałoby to znaczenie? Różne miejsca wpływają różnie na ludzi. Jeśli jesteś wystarczająco silny, nic cię nie zmieni. Jak wracasz do Kamerunu, zmienia się twoje nastawienie? Oczywiście. Moja babcia jest szalona. Nie jest religijna, ale nasze przejście na islam ją straumatyzowało. Czy kiedyś czułaś się uciskana przez religię? Na przykład przez noszenie chusty? To jest hijab i noszę go, bo chcę. Babcia też mnie tym drażni. Czujesz przez to złość? Nie, raczej samotność. Nie pasuję do domu i nie do końca pasuję tutaj. Chciałabym mieć miejsce gdzieś pomiędzy. Miejsce, gdzie nie można nikogo urazić? Tak. Pora wracać do pracy. Ara Jalali? Tak. To przyjaciółka Saszy. Jak się poznaliście? Znamy się od dawna. Jesteśmy na jednym wydziale. Spotkaliśmy się w galerii i zaczęliśmy gadać. A ty? Przez Saszę. Teraz zaczniecie się częściej widywać? Nie wiem. Jutro pójdę na noc do Maniego. Baw się dobrze. Coś cienko z formą. Dawno nie ćwiczyłam. Byłaś bardzo dobra. Całkiem niezła. Tęsknisz za tym? Tęsknię za wolnym czasem. Ja gram w lidze. To pomaga mi odreagować. Chcesz przyjść popatrzeć? Może potem pójdziemy coś zjeść.
Cześć, Mani. Hej, śliczna. Wczoraj pisząc wpadłem na pomysł. Dorzucę fragment teorii Spinozy. Realistyczny panteizm? To nie ma nic wspólnego z tematem. Ma i to dużo. W pewnym sensie kalwinizm pomógł w rozwoju renesansu. Musisz to udowodnić. Jesteś racjonalistycznym panteistą i nie umiesz inaczej wprowadzić osobistych przekonań do argumentacji? Jestem agnostykiem. Niemożliwe jest, by wiedzieć, czy istnieje jakieś bóstwo. Może niektórzy wiedzą. Nie ma pewności. Na pewno istnieje grawitacja, podział komórek i śmierć. Nie powiedziałbyś, że niektórzy ludzie mają lepsze zrozumienie fizyki niż inni? Może tak samo jest z rzeczami nadprzyrodzonymi. Na podstawie obecnej wiedzy nie ma pewności. Spinoza kłóciłby się, że wszechświat jest deterministyczny. Wszystko, co się wydarzyło lub wydarzy, nie mogło potoczyć się inaczej. Nie ma za co. Jak to? Deterministyczna teoria Spinozy jest nawiązaniem do Kalwina. Przejrzysz moje notatki? I już jestem ciekawa. Nieźle. Założenia są świetne. Dzięki. Słyszałeś kiedyś o sprawdzaniu pisowni? Nienawidzę tego. To najtrudniejsze w pisaniu pracy. Ostatnio dzwoniła do mnie przyjaciółka. Mówiła, że spotykasz się z jej znajomą Gabriel. Tak, mówiła, że się znacie. Nie jest zła, że się widujemy? Nie, dlaczego? Mogłaby być zazdrosna. Nie, mamy otwarty związek. Co? Oboje widujemy się z innymi ludźmi. Ma innego chłopaka, Maniego. Z iloma kobietami się spotykasz? Tylko z nią. Jestem bardziej wybredny. Szaleństwo. Dlaczego? Uważasz, że to zupełnie normalne? Tak. Nie chcesz wziąć ślubu? Nie, nie teraz. Oboje tak czujemy. Niesamowite. Ty ze wszystkimi swoimi chłopakami chciałaś się hajtać? Nigdy nie miałam chłopaka. A to normalne? Palant. W szkole nikt się mną nie interesował, a na studiach nie miałam na to czasu. Może nie chciałaś mieć na to czasu. Rodzice i tak by mi zabronili. Nie byłam jeszcze gotowa na ślub. Odłożyłam to na bok. Nie mogłaś randkować, póki nie byłaś gotowa na ślub? Nie, ale radziłam sobie. Jak? Chowałam się za moją wiarą, żeby uniknąć niezręczności. Ostatnio też się ukrywam. Przed czym? Przed życiem. To mój 7. rok na studiach, a mogłem obronić się na 5. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Całe życie jestem studentem. Nie wiem, co innego miałbym robić. Przeglądasz moją playlistę? Może. To jeszcze nie ten etap związku na dzielenie się muzyką. Coś ci się podoba? Tak. Nieraz przyłapałam moją mamę na słuchaniu muzyki, jakby była sama na świecie.
Your voice is on my wish list. I know that it's not Christmas, but I'm longing for your presence in my everyday. Cholera. Przepraszam. Dzwoni codziennie, żeby przypomnieć mi o pisaniu. Posłuchałeś mnie. Pomogło? Tak. Nadrabiam zaległości. Mogę użyć swoich supermocy i pomóc ci z innymi problemami. Masz supermoce? Jasne. O czym będziesz pisać? O Spinozie i efekcie fal we wszechświecie. O tym, że wszystko, co jest lub będzie, jest jak koła na wodzie, poza naszą kontrolą i nic tego nie zmieni. Co z Kalwinem? Użyję połączenia, które mi podsunęłaś, o tym, jak predestynacja Kalwina jest chrześcijańską wersją teorii Spinozy. Wierzysz w to? Że Spinoza skopiował Kalwina? Nie, w ich teorię. Wierzę, że nasze czyny mają swoje konsekwencje. Czasem są one nieuniknione, ale tylko z powodu dokonanych wyborów. Ciąg przyczyn i konsekwencji. Tak. Nie wierzysz w przeznaczenie? Nie. Jeśli rzeczywistość opiera się na akcji i reakcji, to przypadek nie mógł ich zapoczątkować. Twierdzisz, że przeznaczenie spowodowało efekt fal we wszechświecie? Może. W islamie nazywamy to qadar. Po arabsku to przeznaczenie. Wierzymy, że wszystko, co się wydarzyło albo się wydarzy, jest znane Allahowi. Wszystko jest ustalone przez Boga? Nie, to wciąż ciąg przyczyn i konsekwencji, a Allah widzi wszystko. Co? Nic. Tylko ty. Wspólny obiad? Ben. Gdzie są sztućce? W szufladzie po lewej. Możemy zjeść na stojąco? W porządku. W domu musimy siedzieć, dopóki wszyscy nie skończą. Nie męczy cię takie życie? I tak, i nie. A czystość aż do ślubu? Nie, ale kiedy wszyscy to robią, to tak, jakbyś coś tracił. Czy to, co zrobiliśmy, było grzechem? Tak. A możesz zwalić to na mnie? To tak nie działa. Ja muszę się tym zająć. Iść do spowiedzi? Mylisz religię. Nasza skrucha nazywa się Taba i czynimy ją tylko wobec Allaha. Tylko dlatego, że się całowaliśmy? Tak ciężko ci uwierzyć? Trochę tak. Nigdy niczego nie żałowałeś? Nie w taki sposób. To brzmi okropnie. Musieć bez przerwy kogoś przepraszać. To jak wiecznie chodzić na dywanik do dyrektora. Myślisz o tym w zły sposób. To pojednanie z Bogiem. Żałujesz, żeby być bliżej Niego. O co jeszcze prosisz Boga? O różne rzeczy. Na przykład?
żeby pomagał ludziom. Modlę się o mojego ojczyma. Mówiłaś, że nie żyje. To modlitwa dua, zmawiana za zmarłych. O co prosisz Boga w ich imieniu? Aby ich poprowadził i napełnił światłem. Modliłeś się kiedyś? Tak. Raz jak byłem mały, widziałem grupę mormonów modlących się w restauracji. Wtedy pomodliłem się i poprosiłem Boga o $1 milion. Pomodlę się za ciebie. Daj spokój, zrobię to. O co byś się pomodlił? Moja mama jest chora. Jak ma na imię? Andrea. Allahu miłosierny i łaskawy, wielki uzdrowicielu, proszę zmiłuj się nad Andreą i ulecz ją od choroby. Cześć. Co pichcisz? Cześć. Co u ciebie? W porządku. Makaron? Super. A wino? Co z ciebie za gospodarz? Ona nie pije. Serio? Nie wiesz, co tracisz. Ja sobie naleję. Powiedz mi, czego jeszcze nie możesz? Kilku rzeczy. Pójdę już, mam sporo na głowie. Odprowadzę cię. Nie, zostań. To było dziwne. Uważaj na nią. Żartujesz? Nie. Moja dziewczynka dorosła. Prawie. Nic nie zostało naruszone? Tylko chcę się upewnić. A na poważnie, jak się czujesz? Nie mogę pozbyć się uczucia, że wszystko spieprzyłam. Co? Życie, rodzinę, Boga? Czasami musisz zrobić to, co jest dla ciebie właściwe. Proszę. Cześć. Kopę lat. Witaj, Ara. Chciałam z tobą porozmawiać. Dobrze. Chyba że wam przeszkadzam. Nie, w porządku. Zostawię was. Wiem, co jest między tobą a Benem. Chciałam cię zapewnić, że nie mam nic przeciwko. Oboje macie innych partnerów? Nie do końca wierzę w posiadanie. Jesteśmy raczej jak meduzy, które nie trzymają się swoich par, tylko unoszą się wokół siebie, dotykając się nawzajem. W to wierzysz? Tak, lubię cię. Nie chcę między nami niezręczności. Mogę napić się piwa? Jasne.
Jak ono smakuje? Jest gazowane, ale nie ma w nim słodyczy. Jest gorzkie i ostre. Nie brzmi najlepiej. Chcesz? Dobra. Okropne. Przekaż córce podziękowania za opiekę nad dziećmi. Oczywiście. Kiedy Ara kończy studia? W tym semestrze, jak Allah pozwoli. Czy to Ara? Idź do okulisty. Ara jest od niej niższa. Nie czekaj na mnie, zostanę na noc u Saszy. Ara. W porządku? Całe życie mówiono mi, że nie mogę tego zrobić przed ślubem. A chcesz tego? Nie zmuszaj się do niczego. Ludzie powinni odkrywać takie rzeczy, kiedy będą gotowi. Nic na siłę. Muszę iść. Nie mam tu swoich rzeczy. Nie dasz nam szansy? Nie ma żadnych nas. Cześć. W porządku? Jestem trochę zmęczona. Dobrze się wczoraj bawiłaś? Było miło. Allahu, przebacz mi. Porozmawiamy? Wejdź. Jestem ci winna przeprosiny. Co takiego zrobiłem, że wybiegłaś? To nie twoja wina. Nie zrozumiesz, ale nie mogę tak żyć. Jesteś wspaniałym facetem. Nie chciałam cię zwodzić. Przepraszam. Przeprosiny przyjęte. Na pewno? Tak. Martwiłem się o ciebie. Poradzę sobie. Tauba? Muszę iść.
Muszę cię zobaczyć. Porozmawiamy? Ara. Kiepski weekend? Nie, myślałam o nas i się rozmyśliłam. Byłam rozdarta pomiędzy pragnieniem a Bogiem. Nie myślałam, że mogę mieć oba. Już nie masz wątpliwości? Wierzę, że Bóg nie odrzuci mnie za to, że z kimś jestem. A co jeśli Boga nie ma, a ty całe życie chciałaś zaimponować swojemu zmyślonemu koledze? Naprawdę wierzysz, że Jego nie ma? Tak jak większość intelektualistów. Na świecie są też inni intelektualiści. Profesor z Indii udzieli ci innej odpowiedzi. Nie znaczy, że ma rację. A różnica między nami a owadami? Są stworzenia, których pamięć trwa kilka sekund, a ludzkość potrafi rozszyfrować, jak działają gwiazdy. A więc, skoro jesteśmy doskonalsi, to czy to nielogiczne, że istnieją inne, wyższe od nas istoty? Godne naszego uwielbienia? Nie bardzo. Jesteś arogancki. Nie chcę składać bezsensownego hołdu czemuś, co może być zmyślone. Bóg istnieje, ale sądzisz, że nie jest to warte naszego czasu? Ostatnio czytałem, jak grupa naukowców odkryła, jak stworzyć materię ze światła. To nie jest godne pochwały? Ludzkość nie może skupić się na własnych osiągnięciach? Ateista jest najszczęśliwszy, gdy może bawić się w Boga. Wszystkie kultury wymyślają bajki, aby nadać sobie znaczenie. To, co mówiłaś mi o swoim plemieniu zanurzającym się w oceanie, by rozmawiać z duchami. Wierzysz w to? A co jeśli tak? Zachód twierdził, że Troja była mitem, dopóki ktoś jej nie odnalazł. Ziemia była płaska, dopóki Zachód nie zdecydował, że jest okrągła. Zmuszali nas do bycia chrześcijanami, lecz teraz chcą, żebyśmy byli agnostykami. Bóg istnieje tylko wtedy, gdy ty tak powiesz. Idee, które wyśmiewasz, są godnością wielu ludzi. To się wymyśla, jak się nie ma nic innego do powiedzenia. To była pomyłka. Dzięki za uświadomienie mi tego. Powiesz mi, co się dzieje? Skarbie, powiedz mi. Wiem, przez co przechodzisz. Też myślałam, że byłam zakochana w koledze ze studiów. Zanim poznałaś tatę? Tak. Czasem spotykasz ludzi w określony sposób i w określonym czasie. To tak, jakby byli specjalnie stworzeni dla ciebie. Jaki on był? Miły i zabawny. Po raz pierwszy czułam się wolna. Żyłam tak, jak chciałam. Co się zmieniło? Zrozumiałam, że nie traktował życia na poważnie. Wolał imprezy niż założenie rodziny. Jego styl życia był niestabilny, zbyt szalony. Kiedy oprzytomniałam, od razu z nim zerwałam. Wkrótce poznałam twojego ojca i on był dla mnie odpowiedni. Słyszałaś kiedyś o otwartych relacjach? Oczywiście. Ciągle się to zdarza. Niektóre kobiety po prostu to znoszą.
Jesteś w takim związku? Po co być w takiej relacji? Ma kobietę. Spotykał się z nią, zanim się poznaliśmy. To nie w porządku. Widzę, jak ci przykro z tego powodu. To sprawi, że zostaniesz wyrzutkiem w naszej społeczności. Mężczyźni w tym kraju tego nie rozumieją. Będą cię oceniać. Nie wiem, jak to się stało. Możesz to zmienić. Zasługujesz na najlepsze. Kiedy namiętność i pasja odejdą, prawdziwą wolność i spokój znajdziesz w Allahu. Proszę. Ben Johnson? Pani to mama Ary? Nie uścisnę twojej dłoni. Przepraszam. Zbezcześciłeś moją córkę i teraz powinieneś to naprawić. O czym pani mówi? Spałeś z nią. Nigdy wcześniej nie była z mężczyzną. Psujesz ją jej przyszłemu mężowi. Moja córka jest wspaniała i zasługuje na kogoś, kto potraktuje ją z szacunkiem. Nie ma nic złego w tym, co zrobiliśmy. Jeśli chcesz jej dobra, to zostaw ją w spokoju albo się z nią ożeń. Zamierzasz się nawrócić i zerwać z drugą koleżanką? Widzisz siebie jako męża Ary? Rozumiesz, co mówię? Zrobisz z niej wyrzutka w społeczności. Będzie miała problem ze znalezieniem dobrego męża. I po co? Żebyś poczuł się jak mężczyzna? Jeśli nie masz dobrych intencji wobec niej, to zostaw ją dla kogoś, kto na nią zasługuje. Muszę ci coś powiedzieć. Widziałeś się z Gabriel? Od kilku dni nie. Odzywa się do ciebie? Nie, ale ciągle tak robi. Pewnie jest z rodzicami. Nie odbiera ode mnie telefonów. Chciałem się upewnić, że u niej wszystko dobrze. Coś jeszcze cię trapi? Kochasz ją? Nie wiem. Czyli nie. Czym jest miłość? Zapomniałem, że gadam z filozofem. Nie żartuję. Skąd wiesz, że kogoś kochasz? Nie mogę przestać o niej myśleć. Martwię się, gdy znika. Nie czułem czegoś takiego nigdy wcześniej. Tak? Kiedy jesteśmy razem, czuję się niebezpiecznie i dobrze. Też tak masz? Nie. Z Gabriel jest wygodnie i łatwo, ale nasze gwiazdy się nie zgadzają. Co z tą drugą kobietą? Z nią tak. Masz odpowiedź. Zrób co trzeba i uczyń mnie szczęśliwym. Powinna ze mną zamieszkać.
Spotkamy się? Muszę cię zobaczyć. Ben. Przepraszam, byłem strasznym dupkiem. Wybaczysz mi? Tak mi przykro. Zasługujesz na więcej. Potrzebuję z nim chwili sam na sam, żeby to przemyśleć. Co za przykład dajesz rodzeństwu? Powiedziałaś im? Nie. Wyjdziesz za niego? Będziesz mieć z nim dzieci? Kocham cię, ale muszę iść. Jak się czujesz? Dobrze. To świetnie. Nadal rozmawiasz z Gabriel? Nie. Kochałeś ją? Myślałem, że tak. Związek z nią był łatwy, ale nie pasowaliśmy do siebie na dłuższą metę. Bałem się samotności. Dlaczego? Od czasu wyprowadzki od mamy musiałem mieć kobietę u boku. To śmieszne, bo boję się zobowiązań. Myślałem, że miłość wkroczy i wszystko rozwiąże, ale czym jest miłość? Myślisz, że Bóg słyszy twoje modlitwy? Oczywiście. Wiem, co o tym myślisz. Właściwie to ci zazdroszczę. Dlaczego? Bo nie mogę tego doświadczyć. Potrzebuję na wszystko dowodu. Twoja pewność sprawia, że jestem zazdrosny. Nigdy nie pomyślałeś, że Bóg może istnieć? Raz pomyślałem. Kiedy? Kiedyś rozmyślałem o pochodzeniu wszechświata. Co myślisz o duszy? Nie wiem. Zdefiniuj ją, a powiem, co myślę. To niematerialna esencja, najprawdziwszy ty. Jak część człowieka oddzielona od ciała? Tak. Aż żałuję, że jej nie mam. Oczywiście, że masz. Jestem Nosferatu. Przestań. Jutro wpadną do mnie znajomi, okej? Dobrze. Na pewno? Na pewno. Chcą cię poznać. Teraz ty. Ruszę tym. Szachmat. Pieprz się. Poddaję się. Wcale nie. Słuchasz, co mówię? To totalna bzdura. Wcale nie.
Twierdzisz, że rewolucja seksualna nie wyzwoliła kobiet? Kobiety jako grupa przestały zwracać uwagę, komu się oddają. Przez to jesteśmy bardziej uprzedmiotawiane. To prawda. Nie odmawiam seksu. Dlaczego kobieta nie może pieprzyć kogo chce? Bo to my zostajemy z dziećmi, gdy facet się ulotni. Chciałabyś mieć dziecko z nieznajomym? Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. W porządku. Skończyłaś? Tak. I tak każdego ranka? Właśnie tak. Dobrze się wczoraj bawiłeś? Nieźle. Ale chyba ty byłaś zestresowana. Trochę. Moi kumple nie mają umiaru. Dziewczyny były zabawne. Rozmawiały o typie mężczyzny, z którym chciałyby mieć dziecko. O rany. Chciałbyś mieć dzieci? Kiedyś tak. Teraz to byłby koszmar. Czemu? To wrzeszczący skrzek, który przejmuje kontrolę nad twoim życiem. Też nim kiedyś byłeś. Wiem. Doprowadzałem ojca do szału. Myślę, że po części przez lęk pourazowy, a po części przeze mnie stał się psychopatyczny. Zdobył mnóstwo medali sił powietrznych za przywództwo, więc to nie mógł być stres. Kiedyś rzucał we mnie szklankami. Myślę, że gdyby miał trochę przestrzeni dla siebie, byłby lepszym człowiekiem. Masz plany na dziś? Mam spotkanie z promotorem. A ty? Chciałam popracować nad doktoratem. Wrócę późno. Nie sprzątaj. Możemy porozmawiać? To nie jest rozwiązanie. Kocham cię. Allah cię kocha, mamo. Tego właśnie chcesz? Jesteś szczęśliwa? Wiesz, że cię kocham. Sama muszę to rozgryźć. Będę na ciebie czekać. Postępuj właściwie. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale jesteś gotowy do obrony. Nieźle, co? To jest świetne. Dobrze przemyślane i napisane. Co się stało? Pytam poważnie. Zupełnie różni się od poprzedniego szkicu. Na to wychodzi. Stąd moje pytanie, co się stało?
Postępuj właściwie. Cześć. I jak poszło? Świetnie. Muszę się tylko obronić. Mam dobre wieści. Dostałam się na prawo do Georgetown. Gratulacje. To był mój pierwszy wybór uczelni. Więc będziesz się przeprowadzać zaraz po rozdaniu dyplomów. Nawet nie powiedziałaś, że złożyłaś tam papiery. Wylatuję w maju, żeby zorientować się, co i jak przed rozpoczęciem semestru. Chciałam wiedzieć, czy pojedziesz ze mną. Jestem w ciąży. Jesteś pewna? Tak. Byłam u lekarza, dziś dostałam potwierdzenie. Chcę urodzić to dziecko. Nie chcę wyjść na dupka, ale jesteś pewna, że to moje? Jestem pewna. Tylko z tobą się nie zabezpieczałam. Uznałam, że może będziesz chciał być zaangażowany w życie swojego dziecka. Jasne, tylko próbuję to przetrawić. Ale ziąb. To Ben. Cześć, co słychać? Stęskniłam się za tobą. Lana cię pozdrawia. Też za wami tęsknię. Przepraszam, byłem zajęty doktoratem. Jak ci idzie? Praca już prawie gotowa. Wszystko w porządku? Masz dziwny głos. Nie byłem ostatnio uważny. Gabriel jest w ciąży. Szaleństwo. Jak się z tym czujesz? Jestem wstrząśnięty. Wyjeżdża do Georgetown na jesień. Chcę, żebym do niej dołączył. Ale ty nie chcesz? Nie. Jest ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze? To jakaś telenowela. Mamy otwartą relację. Jestem głupi, że dałem się w to wciągnąć. We dwoje było nam dobrze. Ale poznałem inną dziewczynę, z którą mam niesamowitą więź. Wszystko zniszczyłem. Nie umiesz być zły. Chcesz do końca życia być z Gabriel? Nie. Byłbyś dobrym ojcem, jakbyś z nimi nie mieszkał? Tak. No to masz odpowiedź. Cześć. Jak twój dzień? Nieźle. Nie chciałem, żebyś to wszystko sprzątała. W porządku. Ja chciałem posprzątać. Nic się nie stało. Jesteś dla mnie za dobra.
Lepiej pracuje, gdy jest porządek. Głodny? Jak wilk. Muszę ci coś powiedzieć. Coś złego? Tak. To był dzień pełen wrażeń. O co chodzi? Nie wiem, jak to powiedzieć. Co? Gabriel jest w ciąży. Dzisiaj mi powiedziała. Pomimo tego nadal chcę być z tobą. Słyszysz mnie? Nie zrobiłem tego specjalnie. Posłuchasz mnie przez chwilę? To wczesny etap pierwszego trymestru. Masz wiele możliwości. Mam wolne miejsce w przyszłą środę. Czy to będzie bolało? Niektóre kobiety odczuwają ból przypominający skurcze. Nie musisz dzisiaj podejmować decyzji. Aborcja. Pytania i odpowiedzi. Rozmawiałem z twoją mamą. Martwi się o ciebie. Wiem o tym. Ja też się o ciebie martwię. Mogę jakoś pomóc? Nikt mi nie pomoże. Razem z ojcem za mocno naciskaliśmy. Przepraszam. Nie obchodzi mnie, co się stało. Pomogę ci, jeśli mnie do siebie dopuścisz. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Moja praca doktorska skupia się na założeniach kalwinizmu i o tym, jak ta filozofia rozprzestrzeniła się w Europie Zachodniej. Wbrew statystykom, kameruńskie filozofie wciąż kwitną w chrześcijaństwie, podobnie jak kult Izydy przetrwał w rzymskim katolicyzmie jako kult Maryi. To było genialne. Dziękuję. Gratuluję wybitnej obrony oraz zaręczyn. Zostanie pani doktor Jalali? Nie, przejmę nazwisko po mężu. Usiądź, proszę. I jak poszło? Dobrze. A tobie? Pewnie zdałem. Tak sądzisz? Miesiąc temu bym zaprzeczył. A ty? Też chyba zdałam. Słyszałem o zaręczynach. Gratuluję. Dziękuję. Jakie masz plany? Wyprowadzę się do Waszyngtonu, by być bliżej Gabriel. Dostałem tam stypendium.
Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Ben, Ara, chciałem ci powiedzieć... Nie tutaj. Czekamy na pana. O czym będziesz pisał? O Spinozie i efekcie fal we wszechświecie. O tym, że wszystko, co jest lub będzie, jest jak koła na wodzie. Poza naszą kontrolą i nic tego nie zmieni. Wierzysz w to? Ben i Ara. Reżyseria. Zdjęcia. Wystąpili change the surface of the water as we've known. I see stars standing my ground. They've shifted light, they've moved around my dimming sight. Oh, tekst polski Joanna Górska. Czytał Maciej Więckowski. And you were mine. Fate's a cold face, she stares unmoved as we make our plans and do the things we do. But how we tempted her until the end. No, we loved and lost, I'd do it all again. Since the start, since the fall, there's someone trying to make sense out of it all. It seems a waste to give the tools to till the land, then turn around and take the harvest from our hands. Fate's a cold face, she stares unmoved as we make our plans and do the things we do. And how we tempted her